Witajcie kochani, witam Was serdecznie. Zapraszam Was na kolejny Flowmarkt. U mnie sobota, 7 rano, u Was niedziela. Także zapraszam serdecznie, zobaczymy co znajdziemy. Także idziemy popatrzeć. Niby 8 stopni, a zimno jak, ja nie wiem, na plusie 8 stopni w sensie. Odkurzacz mile. Ciekawe za ile. Dobra rzecz. هذا اللي بدنا اياه لا بنعمل تيست بنعمل بالايه بنزيد كيلو بنزين عليه طبعا كمان بنشتغل عليه طبعا اكثر ها واللي بيكون اكثر بنشتغل عليه لا 100% ما بتفرق والله بنلعب لك زيه يلا بالاذن حبيبي Rosenthal. Ładnie złocony jeszcze. Ale wielki ten czajnik. Ogromny. Tu ile mamy lampek do wina. Taką lampę ostatnio podobną widziałam. Trochę inne szkło i tu to było chyba z miesiącu, ale bardzo podobny kształt. Obok stoi lampka a la Tiffany. Taka mała, miniaturowa. O, tu też mamy Rosenthal taki. Das Geschirr kannst du haben, komplett dieses für 10 Euro. Kosztuje 10 euro. Ten zestaw złoto. Złoto écrit. Coś takiego. No, grube te rękawice. Zobaczcie, tu jeszcze są. Zobaczcie, tu jeszcze są takie miniaturowe dodatkowo. Ale one mają, tak ja wiem, 20 cm max. Patrzę na tą półkę tu z boku. Ładna ta półka.
deshalb ist das Versteigerung das Geilste. Da kriegst du die Quittung. Die sind auch normalerweise geprüft. Das Einzige, was sein kann, wenn der Mitarbeiter dort die Nummern nicht lesen kann oder nicht findet. Zobaczcie, jaka ładna kafelka, piękna. Tu jaki wieszak ze słoni. Ich war noch eine schnelle Runde und dann gucke ich, dass ich noch zum Bäcker komme. Tu mamy coś ładnego. Jest to Schumann, piękna. Zresztą ta obok z bratkami też bardzo ładna. Zobaczcie, jakie ładne te. Takim w stylu trochę krosno. Tu mamy Schirnding. Tu mamy China Blau. Jest też taki model Sorał. Takie talerze mam. Szukam chyba głębokich, z tego co pamiętam. Tam wygląda na Wałbrzych. Nawet bardzo. Jest to jakieś coś z sygnaturką. O, tu. Proszę bardzo, Wałbrzych. Specyficzny. Ten pewnie też. Nawet na pewno. Zielony taki. O, widzicie? Wałbrzych bardzo łatwo da się rozpoznać. Włoskie. Tu mam też ciekawą lampę, zobaczcie. Sama noga od lampy, ale myślę, że jest, ten środek jest porcelanowy. Tu jakie mamy? Świecznik ciekawy. Ma tylko jakiś podpis albo numerki raczej. No niestety nie wiem, co to jest. Szkoda, taki trochę jak żarska porcelana miała takie świeczniki. Staram się coś dojrzeć, bo bardzo tutaj dużo rzeczy jest na tym stoliku. Ale chyba nic tutaj mnie nie zachwyciło mocno. Tu mamy jeszcze piękny kałamarz, jak mnie mam. Jest to Schirholz za 16, bardzo ładny. No i mamy tutaj te różyczki. I jajeczko za 8. Ładne rzeczy. Ale jaki ciekawy ten
Ta taca ciekawa, ręcznie malowana. To chyba jest Villeroy-Boch. Nie ma sygnatury, ale ja już takie Villeroy-Boch widziałam. Zobaczcie, jaka piękna. Cóż to jest? Pani gdzieś kupiła i nie ściągnęła ceny. To jest Bejruta po 12 euro. To jest po 10. A to ma bardzo ciekawe łóżko, zobaczcie. I jest tu uszkodzona, widzicie? Na rancie. Czy coś tu mnie jeszcze zachwyci? Chyba nic. Chyba nic. A tu mamy taki zestaw choinkowy Kaiser. O, jestem zaskoczona, że to jest Kaiser. Wcale bym nie powiedziała. Zobaczmy sobie talerzyki. Te większe chcę zobaczyć, czy mają choinkę. Mają. Ale taka trochę wyblakła jakby. Szkoda. Szukam takiego zestawu, ale żeby taki był bardziej wyrazisty wygląd. Taki, wiecie, żeby miał fajne kolory. Zusammen 7 Euro die Weine. Tu mamy taki stolik, zobaczcie. W zasadzie to biureczko, bardzo fajne zresztą. Bardzo fajne, ale małe. Takie dla dziecka raczej. Chociaż może nie dla dziecka, ale nam by było na pewno za małe. Ale fajne. Mamy jakąś starą książkę. - 1919. Lekarka w domu, taki jest tytuł. Lekarka, nie lekarz. To już coś, nie? Bo kiedyś, wiecie, kobiety były takie bardziej, jak to określić? No nie mogły wykonywać każdego zawodu, nie? Więc tutaj jest jakiś już postęp. Cóż to za urządzenie dziwne? Pisze marka Philips. Nie wiem. Jakieś optyczne chyba. To chyba tylko zwykły obrazek jest wsadzony do środka. Jaka książka. Deutsches Porzellan od pana Pawlak. Są jakieś zdjęcia, ale są tak przyklejone, że odlepiają się. Terrine, Mythical, Fayence. O, popatrzcie, to jest Mahjong. A ja nie wiedziałam, że to istnieje tak osobno, nie w internecie. Ciekawe.
To takie nie byle co, ładnie zrobione. Tu na dole jest drewno chyba. Fajne. Darf ich den Rauchmelder mal bitte schauen? Ja, natürlich. Wie alt der? Danke. 50 Cent ist der. 2002. Achso, jetzt. Meinst du, die funktioniert nicht mehr? Oder? Nee? Ist gefährlich, ne? Okay. Holenderskie to jest. Tutaj mamy jeszcze parę kartonów. Zobaczmy sobie to. Co tu jest? Garnek emaliowany. Tu mamy jakiś talerz Bawaria Schumann. O, uszkodzony ten dzbanek, już tu nie powinien w ogóle leżeć. Tutaj mamy wszystko po 2 euro. Tak jak widać, tu mamy dywany obok. Ale to chyba są same duże. Ja potrzebuję jeden, ale nie w tych kolorach, więc nie. Tutaj jak mówiłam, wszystko po 2 euro jest. Tutaj obok mamy wszystko po euro. Ta paterka chyba też po euro, ale jest uszkodzona i to w 2 miejscach porządnie. A tutaj już nie po euro. Zresztą widać. Tu mamy jeszcze taką ładną karawkę. Chciałabym się do niej dostać jakoś. Schulung. A mianowicie ta. Bardzo ładna. Nie wiem, czy ja bym dała radę ją umyć. Wiecie, jak to z takimi rzeczami, które są wąskie, ale jest cała. Jest cała. Zapytam, ile kosztuje. Ładna. Schwarze 3 Euro, der Klappstuhl 2 Euro. 2 Euro. Klappstuhl für 2 Euro. 2 Stück 2 Euro. Trochę wygląda jak Sorał Astoria, ale nie jest.
też pęknięta w pół. Niestety. Witajcie kochani, witam Was serdecznie na kanale Łuczykije. Ja mam na imię Kasia i to ze mną chodzicie po tych pięknych flomarktach w Niemczech i cieszymy oko. Moi drodzy, jaka była dzisiaj pogoda? 8 stopni, ale powiem szczerze, że o 7 rano te 8 stopni, chyba jeszcze nie było tych 8 stopni, chyba było trochę mniej, bo trochę mi ręce marzły. Ale dałam radę, moi drodzy, nie padało, nie leciał śnieg z nieba, nie było minusowej temperatury, więc było bardzo przyjemnie, w sumie można ująć to tym słowem. Moi drodzy, co kupiłam? Parę rzeczy. Te flomarki jeszcze nie są takie, jak jest, wiecie, dużo cieplej. Myślę, że tak od lutego zaczną się już takie bardziej takie bogate we wszystko. Te flomarkty, jeszcze jest mało stoisk od ludzi prywatnych, dużo jest takich, gdzie stoiska są zawsze, obojętnie jaka jest pogoda i to są przeważnie handlarze, ale mało troszkę było tych takich prywatnych, ale to się jeszcze rozhula. Ludzie po prostu w zimnie nie chcą cały dzień stać, więc ja się nie dziwię, to jest męczące zimno człowiekowi i w ogóle, nie? Moi drodzy, pogoda nie oznacza, że kupi się coś byle jakiego. Bardzo często mi się zdarzało, że kupiłam coś w niepogodę, coś fantastycznego i za małe pieniądze, więc niepogoda nie oznacza, że kupimy byle co, absolutnie. Moi drodzy, pierwszą rzeczą, którą kupiłam, jest taki domek. Jest to domek od Delfta. Delfta Porcelan to się u nas mówi. Jest to raczej fajans, ale jest tak utarte, że się mówi Delfta Porcelan po niemiecku. Pokażę Wam sygnaturkę. O, taką sygnaturkę tu mamy, nawet pisze Delft Handwerk Holland. Piękny taki mały domeczek. Słuchajcie, ja w zasadzie to zbieram domki inne. Czasem białe, które mam tam w rogu, chociaż jest ich 3 i myślę, że tak zostanie, nie potrzeba ich tam więcej. Natomiast zbieram domki takie, pokażę Wam, bo mam 2 dopiero, albo 3, chyba 3 nawet. Moi drodzy, takie domki zbieram. To są domki od KLM, czyli od linii lotniczej KLM. Ona ma coś takiego, taki program specjalny, który jak się leci KLM, ale biznes klasą, to dostaje się na siedzeniu taką serię domków, w sensie dostaje się jeden, chyba raz na rok wychodzi jeden domek, coś nie do końca jestem w temacie, ale tak mi się wydaje. Poprawcie mnie, jeżeli wiecie. Wydaje mi się, że raz na rok wychodzi jakiś jeden domek i ten domek zawsze jest z jakiegoś miejsca na ziemi. Ten na przykład jest z Amsterdamu, już Wam pokazuję, jak on wygląda, taki. A ten drugi mam też z Amsterdamu. Tak, tylko z innego miejsca najwyraźniej. To są takie domki. Te domki się, tak jak już powiedziałam, dostaje się w liniach lotniczych KLM, jeśli leci się linią lotniczą. W sensie jak się leci samolotem, biznes klasą. I te domki mają, widzicie, każdy numerek. I ten też ma numerek. I tych domków już teraz jest dużo. Ja nie wiem dokładnie ile, ale ja je kupowałam na Flomarkcie. Nie leciałam jeszcze biznes klasą, nie miałam tej sposobności. Ale jak mi się trafi czasem taki domek, to sobie kupię. One szczerze są dość drogie i przeważnie kosztują około minimum 10 euro za sztukę, więc no nie mało. Ale czasem jak mi się trafi jakiś taki właśnie w tańszej cenie, to przytulę. Mam dopiero 3, więc jeszcze do nazbierania dużej ilości jest jeszcze szeroka gama, można mieć mnóstwo. Wiecie, co to jest? Tutaj jest zakorkowane i tu jest rum w środku. Można poczuć, jak się pomiesza tym, że jest rum w środku. One są obydwa zakorkowane, więc rum w środku jest. Zresztą słychać. Może mi się kiedyś jeszcze trafią. Ten, co prawda, co dzisiaj kupiłam, nie jest z KLM-u, ale jest też bardzo ładny, dlatego go wzięłam. Kosztował chyba 2 euro, coś koło tego. W ogóle to miałam Wam mówić, że zaczęłam nagrywać na tym Flomarku dzisiaj i
Pierwsze nagrania nagrywam w ten sposób, że nagrywam ciągiem, tak ciurkiem jakby, a potem sobie to tnę na kawałki i mam taki jakby większy zapas, w sensie nie zapas. Po prostu nagrywam długi kawałek, nie wyłączam co chwilę kamery, tylko nagrywam, chodzę od stoiska, nagrywam ileś jest tam minut, a potem w domu sobie to tnę na kawałki i dzielę. I tym razem pierwszy ten dłuższy kawałek 13 minut mi wcięło. Nie ma go po prostu, także tego domku na filmie nie zobaczycie, że go kupiłam, że go pokazywałam, chociaż był. Wcięło mi po prostu ten kawałek, te 13 minut, nie wiem, co się z nim stało. Niechcący skasowałam, czy jakiś błąd pliku, nie mam pojęcia, w każdym razie go nie ma na filmie. Tak samo jak nie ma jeszcze jednej rzeczy, ale to za chwilę Wam powiem. Ten domek kosztował 2 albo 3 euro, jakoś tak. Pani mi go jeszcze zapakowała, moi drodzy, bo poprosiłam ją, żeby mi dała trochę gazety. Przeważnie tak ludzie mają, że dają gazety zapakowane. Pani mi zapakowała 2 serwetki, o tak, po prostu i tak mi dała. To się dość często zdarza, że dostaje się serwetki właśnie w prezencie opakowane w coś. Mam takie 2 serwetki różowe. Różowy to nie za bardzo mój kolor, jeśli chodzi o serwetki, ale słuchajcie, serwetka to serwetka może być, nie? Co było jeszcze, moi drodzy? Jeszcze było, moi drodzy, coś takiego, to sobie wzięłam na innym stoisku. Posrebrzane, jedna miseczka posrebrzana. Potem mam taką posrebrzaną małą paterkę, niziutką, niewielką. Już ją wyczyściłam, ona z drugiej strony jest brudna, widzicie? Nie jest czysta, ale z tej strony ją wyczyściłam, żeby Wam pokazać, jak to można wyeksponować. Do miseczki można sobie na przykład dać troszeczkę orzeszków na stolik, na stół, jak się na przykład ma gości. Będzie to bardzo ładnie wyglądać. Ja zapłaciłam za obydwie rzeczy, ktoś tu do mnie idzie, Maja idzie, zapłaciłam za obydwie rzeczy euro 50, ale pokażę Wam, kiedyś kupowałam takie piękne lampki i pokażę Wam, jak można je wyeksponować w witrynce, bo sama paterka nie wygląda jakoś ekskluzywnie, specjalnie ładnie, natomiast jeżeli w witrynce sobie postawicie to na takiej pięknej paterce, to już zupełnie to inaczej w tej witrynce wygląda, dlatego ja takie rzeczy czasami kupuję właśnie z tego powodu. Moi drodzy, co jeszcze kupiłam? Tak jak powiedziałam, za to zapłaciłam euro 50, więc superancka cena, można powiedzieć. I następną rzeczą, moi drodzy, jest taka piękna karafka, malutka, prawdopodobnie do octu, tak mi się wydaje. One przeważnie są takie małe właśnie do octu. Jest, można powiedzieć, w idealnym stanie. Trochę ją wyczyściłam, jednak tu na dole jest, resztki są czegoś, nie chcę tu nalewać wody, bo potem to ciężko tą wodę odparować i potem kropelki zostają. Tutaj mam taką plamkę, widzicie, żółtą, coś tam było nalane, jakieś, nie wiem, coś, może jakiś sos. W każdym razie muszę sobie kupić takie długie patyczki, jakby do uszu, ale takie bardzo długie, one są takie długie. I wtedy sobie trochę pomoczę ten patyczek i sobie tak wybiorę ten brud stamtąd, żeby tego nie moczyć. Bo potem jest ciężko to wysuszyć, a to będzie mi suszyć tylko na ozdobę. To octu nie będę trzymać chyba, że coś mi się zmieni w międzyczasie. Moi drodzy, jest to Nachtmann. Sprawdziłam sobie w internecie. Tak podejrzewałam, że to Nachtmann, ale mówię, sprawdzę na 100%. 3 euro to jest super cena, naprawdę super cena. Także fajnie, za 3 euro to Nachtmann jest ciężko kupić. I moi drodzy, co jeszcze kupiłam? Ostatnią rzecz. Tak, dzisiaj nie było dużo tych zakupów, ale tak jak mówię, te Flohmarkty jeszcze są takie, niby tego dużo jest w filmie, niby, wiecie, widzicie te stoły obładowane towarem, ale tak naprawdę jeszcze nie ma tego tyle, ile powinno być, ale powoli wrócimy do tego, co było przed świętami, ale to się musi rozhulać. I moi drodzy, ostatnią rzeczą jest piękny świecznik. Z tego świecznika chyba się najbardziej cieszę. W idealnym stanie, w pięknym stanie jest to Kaiser. O, taki piękny, złocony, z różyczkami. Pokażę Wam z bliska. Cudowny. W cudownym stanie, złocony. Różyczki złote i żółte. Tu Wam sygnaturkę pokażę. Odwrotnie. I cena tu była 14, pani sprzedała mi za 10, także super. Dało się troszeczkę utargować z ceny. Bardzo fajnie, bardzo ładny, będzie pięknie w witrynce wyglądał. Moi drodzy, to jest wszystko na dzisiaj. Nie było tych zakupów jakichś ogromnych. Czasem, wiecie, włożę coś większego. Chyba nic nie mam więcej. Nie.
Czasem włożę coś większego, ale tym razem miałam lekko, także fajnie, też nie musi być zawsze ciężko. Moi drodzy, jak Wam się podobało, łapka w górę i widzimy się za parę dni. W środę. Do zobaczenia. Pa!